myślę sobie, że trzeba powiedzieć, że 30 lat już zajmuję się opozycją, działalnością opozycyjną. Od 55 roku, właśnie jakoś tak, od wiosny wczesnej. Tam potem to było trochę zatarte, dlatego, bo krótko po październiku nie było jasne, kto jest przeciw komu, kto jest z której strony. Nam się pomyliło, ludziom się pomyliło, ale to bardzo krótko trwało. Potem znów się wyjaśniło i także w rezultacie mogę mówić 30 lat opozycji. Przed tą działalnością opozycyjną, przez 3 czy 4 lata tylko zajmowałem się wychowywaniem. Miałem taki, bo jeszcze przedtem byłem komunistą. Działaczem zdempowskim, pracownikiem aparatu zdempowskiego. Dlaczego byłem komunistą? Myślę sobie, że to taki śmieszny bunt przeciw ojcu. Mój ojciec był socjalistycznym działaczem, a przychodzi taki czas na człowieka, że się musi zbuntować przeciw ojcu, jeśli chce stanąć przeciwko swoim autorytetom, jeśli chce stanąć na własnych nogach. Gdybym ja go nie lubił, tego mojego ojca, to bym pewnie poszedł na prawo w ramach tego buntu. A więc ja go bardzo lubiłem, więc tylko wyskrajniłem jego postawę. Jak mi się wówczas wydawało, wyprostowałem mu życiorys. Bo wydawało mi się, że ma on go niezwykle skomplikowany. Ochotnik na wojnę bolszewicką w 20 roku jako 15-letni chłopiec, uczestnik powstań śląskich, potem socjalista, działacz jednolitofrontowy, zwolennik współpracy z komunistami, potem żołnierz Armii Krajowej. Wydawało mi się, że to jest poplątane. I nie wiedziałem, że prostując jego życiorys, zaczynam sam dopiero skomplikowany życiorys i powikłany na wszystkie możliwe strony. No więc w tym ZMP próbowałem budować ten ład szczęśliwości pełen. A wszystko wychodziło na przekór i na opak i zdawało mi się, że czułem cały czas, że gdzieś musi być błąd. I ja i moi koledzy różnieśmy tego błędu szukali. W pewnym momencie ja go zacząłem szukać w wychowaniu. Zdawało mi się mianowicie, że to wszystko z rewolucją i z uspołecznieniem i z tym jest tak jak trzeba, tylko ludzie są niewychowani, więc trzeba stworzyć takie wychowanie, które by było wychowaniem do rządzenia. Jako że tym, co było największym defektem tego systemu, jawiło mi się, mówię tu o 1953 roku, kiedy właśnie wyleciałem z partii, za krytykanstwo i czarnowictwo. I miałem wtedy 19 lat. Wtedy właśnie wymyśliłem sobie, że ludzie nie chcą rządzić i dlatego ten ład robi się taki elitarny, a przecież mają po temu wszystkie środki. Tak mi się zdawało. Nie rozumiałem wtedy, czym jest pluralizm, że bez pluralizmu nie ma mowy o żadnej ludowładztwie. No i takie wychowanie do rządzenia próbowałem robić. Taką drużynę harcerską, później taki związek drużyn harcerskich, które miały takie prawdziwe komunistyczne wychowanie. No faktem jest, że wielu ludzi z tych drużyn działa dziś w opozycji, a w Korze aż 5 ludzi z tych było nas, z tych drużyn. No i potem zaczęła się już opozycyjna działalność. To znaczy taki moment, w którym uznałem, ja i moi różni przyjaciele, że to zło jest jakoś w porządek wmontowane i ten porządek społeczny trzeba zmieniać. Na przykład od wewnątrz była długa próba, która zakończyła się listem otwartym do partii, który napisałem z Modzelewskim, wciąż jeszcze z marksistowskich pozycji. Ale okazało się, że to znaczy w momencie już napisania tego tekstu, żeśmy sobie w gruncie rzeczy z Karolem zdali sprawę, że to ten marksistowski model jest do niczego, że nie objaśnia w gruncie rzeczy rzeczywistości, a mnóstwo rzeczy bardzo istotnych zaciemnia. Cały zasadniczy dla Polski problem narodowy, problem niepodległości. Myśmy go zgubili z listu otwartego, a przecież on dla Polski jest zasadniczy. Narzędzie, które nie pozwala opisać rzeczywistości, a je zaciemnia, to jest złe narzędzie. No i wtedy kiedyśmy się, zaraz potem poszliśmy do więzienia, po napisaniu listu otwartego, tak zresztą się list otwarty kończył, że pójdziemy do więzienia. Wyznaczyliśmy sobie wyrok 3 lata. Karol dostał więcej, 3,5. Na tej zasadzie, że był żydowskiego pochodzenia, że jest żydowskiego pochodzenia. Tak to powiedział wprost prokurator. To był początek tej całej antysemickiej akcji. Ja zresztą wtedy w więzieniu udawałem Żyda. Byłem bardzo ciekawy, jak funkcjonuje, czyli rzeczywiście istnieje w społeczeństwie polskim antysemityzm i wymyśliłem sobie, że będę mówił w więzieniu, że jestem Żydem. To cała osobna sprawa i osobna historia. Źle mi nie było w każdym razie.
Natomiast źle mi nie było z kolegami, o tym mówię, bo więzienie jest więzieniem. Natomiast już kiedy następnym raz poszedłem siedzieć w 1968 roku w związku z ruchem studenckim, któryśmy jakoś tam zainicjowali, to już nie mogłem udawać Żyda, bo wtedy właśnie propaganda starała się wmówić wszystkim, że sami Żydzi to robią, więc z bólem serca musiałem na wszystkie podchwytliwe i wprost i pośrednio stawiane w tej sprawie pytania przez śledczych twardo odpowiadać, że nie jestem Żydem. Bardzo sprawiało mi to wielką przykrość, no ale przyzwyczaiłem się.